zmieniamy lokalizację z rannej. I tu mamy niespodziankę. Zobaczcie, jak góry są zasypane. Wow. Ślisko? No. Sprawdzamy, słuchajcie, przed nami 4 godziny powrotu do domu, 3,5, ale to jeszcze jesteśmy na wyspie. Bo my jeszcze teraz idziemy na zamek. Taki jest plan. Miało padać, ale wieczorem, a nie teraz. No. Tak, ale tak, dokładnie, kilka kilometrów wcześniej było spoko. Ładnie, tylko widać, jak szczyty są już teraz pokryte śniegiem. Także jak ktoś się wybiera do Walii, to trafi się i będzie miał śnieg. Dotarliśmy, słuchajcie, nie ma tutaj śladu śniegu. Śnieg został tam w górach, wysoko. Pokażę Wam później, bo na razie mamy taki cel, że idziemy sobie tutaj do zamku. Ten zamek jest, jeżeli macie kartę oczywiście English Heritage, to możecie spokojnie wejść za darmo powyżej 2 lat, jeżeli te karty macie, jeszcze tak doprecyzuję. Natomiast oczywiście tutaj obowiązują również karty ze Szkocji. One też tutaj działają, no i oczywiście odpowiednich kart takich samych w Walii. Jak ktoś mieszka w Walii, no to też tutaj może przyjechać i też skorzystać. Zostawię Wam linka na pewno tutaj pod filmikiem, jeśli chodzi o zamek. Tak jak mówię, myśmy tutaj byli, ale nie zwiedzaliśmy zamku. Mieliśmy wtedy zupełnie jakieś inne cele, inaczej. Mam nadzieję, że zamek jest otwarty. Jeżeli uda nam się wejść, to wejdziemy, jeżeli nie, to płakać też nie będziemy. Chociaż jest to bardzo ciekawa budowla i opowiem Wam o kilka tam informacji za chwilę, jeżeli ktoś lubi oczywiście zwiedzać zamki. My lubimy, chociaż czasami jesteśmy rozczarowani, że przyjeżdżamy, a tam okazują się po prostu same ruiny. Ale znowu coś zaczyna padać, słuchajcie, chmury nadciągają, mam nadzieję, że nie będzie tak sypać, bo już 2 drogi były zamknięte, musieliśmy jechać okrężną drogą, więc mam nadzieję, że się uda. Parking jest bardzo duży, słuchajcie, jest kilka parkingów w tej miejscowości, więc spokojnie możecie zaparkować bliżej promenady. Jest jeszcze więcej miejsca, no ale nas tak droga tutaj poprowadziła, wjechaliśmy sobie tak z tyłu uliczką i dlatego tutaj się zatrzymaliśmy. Jest gotowy, słuchajcie, kubraczek ma kupiony. Dopiero na ostatni dzień wyjazdu, bo kupiliśmy jej za małe, ale chcę Wam powiedzieć jedną rzecz. Kolejna niespodzianka, kolejny darmowy parking, słuchajcie, do 4 stycznia darmowe parkingi. Pewnie nie uda mi się do 4 stycznia załączyć tego filmiku, a może, jeżeli tak, no to macie taką informację, że fajnie tutaj przyjeżdżać. Zobaczcie, już od 19 grudnia było za darmo. Nie wiem, jak wygląda ta sytuacja tam, gdzie wczoraj byliśmy w tym parku. No wiecie, tam na tych wydmach, także myślę, że dużo jest tutaj takich miejsc, gdzie darmowy parking jest właśnie w ramach Nowego Roku. No i słuchajcie, tutaj stoimy sobie już pod zameczkiem, także jest otwarte, możemy wchodzić. Tak jak mówię, members ma free, także my z tego korzystamy, bo to jest naprawdę bardzo fajne. No i słuchajcie, tylko pokazałam karty i już wchodzimy. I co jest pięknego w tym zamku? Słuchajcie, zamek sam w sobie nie jest ukończony. I to jest taka budowla, która została wymyślona po tym, jak Edward I zdobył tutaj Walię i chciał zrobić taką super ekstra fortecę. Zresztą wiecie o tym, że czasami ci władcy mieli takie ambicje. I ten zamek, pomimo swoich fantastycznych plamów i w ogóle jakichś rozwiązań i tak dalej, bo ta fosa otaczała go, do tego jeszcze wejście prosto do morza, więc to naprawdę były takie duże plany. On został niedokończony, ale stanowi teraz atrakcję turystyczną. Tutaj pani nam pokazała w środku, że jest dodatkowo jeszcze kilka miejsc takich, multimedialnych, które możemy w środku zwiedzić, ale nie możemy niestety wziąć do środka wtedy pieska. Piesek musi sobie zostać na zewnątrz, ale to kompletnie nam nie przeszkadza, bo będziemy się zmieniać. Więc słuchajcie, wchodzimy do zamku, zobaczymy, co w środku. Na pewno robi wrażenie. Zresztą tutaj dużo walizkich zamków w Carnarvon jest przepiękny zamek, cudowny. Powiem Wam, że ile razy jesteśmy, tyle razy próbuję tam do niego wejść. A tu zobaczcie, jaki widok, góry pokryte śniegiem. I tak jak widzicie, tutaj jest naprawdę dużo miejsca, żeby zaparkować. To już jest taka typowo miejscowość taka bardziej turystyczna. O, tu można wejść, zobaczcie. To tam nie idę za nimi. Dobrze, że nie wieje.
Także zobaczcie, zamek robi naprawdę duże wrażenie. Jest olbrzymi. O, jeszcze można górą iść. Także my sobie tutaj teraz wejdziemy. Tu jest historia zamku. Piesek już w środku. Tu jest chyba taka sala, do której można wejść i zobaczyć. Nie wiem, muszę spróbować. Och, jaka piękna harfa. Ale ładnie. Także po historii, którą widzieliście razem z nami, miejsce jest naprawdę warte odwiedzenia. Mówię, myśmy jak byli tutaj za pierwszym razem, to prawdopodobnie nie wyszliśmy z tego powodu, że było zamknięte. Bo karty National English Heritage, to przecież ja już mam tak długo, że wszystkie zamki w Walii, jak gdzieś zwiedzamy, to mamy właśnie w ramach tych kart za darmo. W Szkocji również oczywiście, także to jest naprawdę super. Co prawda troszkę teraz te opłaty podrożały. Tata wszedł już tam do góry.
Tak, także ja gorąco, słuchajcie, zachęcam, jeżeli jesteście rodzinami z dzieciakami, to gorąco zachęcam do tego, żeby mieć kartę i English Heritage National Trust. Okej, to jest tam 20 parę funtów miesięcznie, rozumiem, że czasami to może być dużo, ale to jest niesamowita atrakcja, jeśli chodzi o to, że po prostu zwiedzacie. Parkingi są bardzo często za darmo w ramach tej karty. No i mówię, jeżeli już jesteście członkami powyżej 2 lat, no to macie Walię i Szkocję również darmowe. A tak to chyba po roku jest 50%, ale nie jestem pewna. To by trzeba było sprawdzić. My już jesteśmy za długo członkami i po prostu nie pamiętam, jak było na samym początku. A zresztą na samym początku tak dużo też nie podróżowaliśmy. Idziemy wyżej, bo wyżej można wejść na te mury. O i proszę, jak ładnie. Zobaczcie, jak pięknie widać. Wow. Ale widok. Mam nadzieję, że tam gdzieś się uda nam dojść. Wtedy będziemy mogli zrobić cudowne zdjęcie. Ja jestem zachwycona. Słuchajcie, pogoda się zmieniła. No widzieliście, jak jechaliśmy. Naprawdę było strasznie. Już tak w pewnym momencie mówię do męża, wiesz co, jak tak byśmy mieli jeszcze zostać z 2 dni dłużej, tak do niedzieli. A nie możemy, bo musimy po prostu ogarnąć pracę. Gdzie, nie ukrywam, kolejny wyjazd nam się szykuje w tym kierunku. To po prostu mówię, no ja bym się trochę już miała cykora. Bo ja jestem z takiego, słuchajcie, teamu, że ja lubię być gotowa na takie wyjazdy zimowe. Lubię, jak auto jest też przygotowane i wiem o tym, że tu nie ma norm, jeśli chodzi o jakieś tam inne samochody, opony i tak dalej. Ale tato mnie nauczył, że trzeba o takie rzeczy dbać. I tego samego nauczył mojego męża. I zawsze krzyczał na niego, że trzeba być zawsze zabezpieczony, jak się gdzieś wyjeżdża, tym bardziej w górę. Pięknie, słuchajcie, naprawdę jest cudownie tutaj. Słuchajcie, przechodzimy takim korytarzem. Ja się śmieję, że małżonek prowadzi, jakby znał ten zamek jak własną kieszeń. Także kolejna. Ale czemu nie idziecie prosto dalej? Co? A czemu tam dalej prosto nie idziemy? Tutaj takie przejścia, słuchajcie, jeszcze. No, zamek jest dosyć duży. I jest dosyć dużo ludzi. To też spoko, ale wczoraj był na przykład zamknięty. Więc wczoraj mieliśmy fajniejszą wycieczkę. Ja idę dalej. Trochę tu jest mrocznie. Dużo takich zakamarków. No zresztą jak byliście w jakichkolwiek zamkach, no to wiecie, że na tym to polegało, żeby były szybkie przejścia, ale żeby można było widzieć 360 stopni, co się dookoła zamku dzieje. Tutaj już będzie pewnie dziedziniec. A jak pokrążymy po zamku, zobaczcie, teraz jesteśmy gdzieś w jakichś zakamarkach. Fajnie. Widzę, że dzieciakom sprawia przyjemność, że krążymy, tak? O, tu już widać forsę, zobacz. Bo tam nie było przejścia, musieliśmy zawrócić i teraz idziemy jak gdyby z przodu. Ciekawe. Nie, no jeszcze nie jest koniec, patrz, cały czas idziemy. Tu może być koniec, o, tu jest koniec, bo tu jest ta sala, co oglądaliśmy filmik. Popatrz, i nie ma przejścia. Nie wybudowali. Atrakcji nigdzie nie było, czyli musi zbudować swój własny zamek. I tu są elementy. A ten zamek? Czyli jest duża szansa, że go nie dokończycie. Tak jak tutaj wyszło. Ale trochę porozwalane są te elementy zamku. Dzieciaki zostają, tworzą swój zamek, a my idziemy jeszcze z tej strony zobaczyć na twierdzę. I tak się ładnie zrobiło, że chyba nam się uda zrealizować jeszcze jeden nasz punkt tutaj. Co się ciężko po tych wąskich schodach wchodzić. Że się biedna poślizgnęła. Jeszcze wyżej? Nie, wyżej nie można. Ale tu już wyżej, bo nie ma schodów. Tu można wyżej. Co tam jest?
No tak widzę właśnie, że tutaj, to gdzieś pewnie jak przyjdziemy, ale fajnie tak wchodzić. Halo, jak was zamek? Halo, jak was zamek? Echo. Ale sala, kapliczka. Cicho, to jest kapliczka, zobacz. Jeku, ten to zawsze. Chapel Tower. Nic nie widzę, co jest napisane, bo mam oczy załzawione od wiatru, ale ładne witraże. Ołtarz też niczego sobie. Prosty. Czyli zobacz, trochę tutaj wybudowali, skoro kaplica, można powiedzieć, że została prawie skończona. Czyli kaplica stanowiła jedną z ważniejszych części, żeby ją skończyć. No tak wygląda. Podoba ci się? Zadowolona jesteś? Jesteś w kościele. Pies w kościele pierwszy raz. I co? Jak się czujesz? Będziesz teraz grzeczna? Nie, bo skoczy na mnie. Dobrze, odpuszczamy ci twoje grzechy i twoje nieposłuszeństwo. Jak tutaj pięknie widać. Tam za nami jest... Pies jest przeszczęśliwy. Tak do końca nie wiemy, czy ona powinna tutaj być. Ale nie, chodzimy z nią. Patrzcie, jak piękny, jaki jest cudowny widok tutaj. I jeszcze wam powiem coś za chwilę. Ale może znajdę jeszcze jedno miejsce. Koniec? Nie ma? Aha, no to teraz wam powiem. Tutaj po drugiej stronie wody to jest droga, którą się wjeżdża na tą wyspę, tak? To jest taka normalna droga, którą się jedzie z Bangor. Tam dalej możecie jechać do Carnarvon. Ale gdzieś tam za tą górką, tutaj, jest jeszcze jeden zamek National Trust. Number one, nasz ulubiony. Niestety, tak jak kiedyś wspominałam w filmiku, trzeba sprawdzać, ponieważ często się zmienia tam w środku. Oni prowadzą jakieś prace i ostatnio jak byliśmy w zeszłym roku, to mówiłam to na wcześniejszym filmiku, niestety nie udało nam się wejść do środka, ponieważ była właśnie w przebudowie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo chcieliśmy to pokazać synowi, bo naprawdę zamek robi wrażenie. Ja wam zostawię tutaj w filmiku nazwę tego zamku. Tylko że on jest National Trust, więc jakbyście się wybierali w tym kierunku, to nie omijajcie również tamtego miejsca, bo uważam, że wow, jest takie po prostu bogate i taki przepych i w ogóle, nie będę wam spoilerować, bo jest naprawdę super, tam trzeba po prostu być i zobaczyć, tylko sprawdźcie, czy na pewno jest wszystko otwarte, czy dom jest otwarty i czy wszystkie pomieszczenia będą otwarte, bo to jest najważniejsze, żeby podziwiać to miejsce, ale tu też jest niczego sobie, zwłaszcza z takim widokiem, no mogłabym mieć taki dom z takim widokiem. Dajcie znać, czy też byście mogli tutaj zamieszkać. Prace są już na etapie trzeciego punktu, także za chwilę skończą. Tata się niecierpliwi, bo już by chciał ogarnąć trochę roboty. A nie wszędzie jest zasięg, słuchajcie, tutaj. Także zaczekamy, aż dzieciaki skończą i będziemy z tego miejsca jechać w jeszcze jedno interesujące miejsce. Także zostańcie z nami i zobaczycie, gdzie jeszcze was dzisiaj zabierzemy. Czy to jest ciężkie? Ludzi musi zaczekać, a my się śmiejemy, że budowaliśmy zamek, ale z piasku zawsze. A wy jak wam idzie? Jak wam idzie? Już widzę, że mury obronne. Co jeszcze mamy? Sklepik, słuchajcie, oczywiście, obowiązkowo. Zawsze są fajne rzeczy. Tylko tutaj zawsze jest troszkę drożej. Nie wiem dlaczego. 7,50 takie ściereczki, no trochę przesada. Ale są ładne rzeczy, takie unikatowe, więc to też jest fajne sobie coś kupić. Słuchajcie, przechodzimy sobie do miasteczka. Zrobimy sobie taki szybciutki spacer po miasteczku. Chcę wam tutaj pokazać, bo naprawdę jest tutaj bardzo, bardzo uroczo. I zupełnie inaczej niż w tych miasteczkach, w których teraz byliśmy, bo tutaj jest tak bardziej turystycznie, ale nie tak turystycznie, że nie wiem, ja bym tutaj nie odpoczęła. Jest po prostu pięknie, jest troszeczkę inaczej i jest dalej bardzo, bardzo przyjemnie. Wyszliśmy sobie tutaj kawałeczek, nie wieje, więc wam pokażę. Tak naprawdę ta miejscowość, mówię, tak się fajnie ciągnie, bo tu jest plaża, tutaj jest taka malutkie takie molo. Tutaj kawałeczek tylko przejdziemy.
I mówię, mi bardziej zależy pojechać jeszcze pod tą latarnię. A pani też mi tutaj powiedziała, że przy tym moście, który łączy się tutaj do Bangor, no on jest właśnie oblodzony i dlatego tam wszystko nam pokazuje na czerwono. Także zobaczymy. Trzymajcie kciuki, że się uda. Ale pięknie tu jest. Przyznajcie szczerze, że jest pięknie. Ale pięknie widać. Tu mamy całą mapę. Tu jest bardziej chlaludno, nie wiem jak się mówi. Widać tam za tym domkiem. Stąd widać. Gdzie mamy stąd? No nie pokażcie. No tak, bo tu po kolei szczyty. No tak, to by trzeba było patrzeć tutaj, no. Jeszcze tutaj przejdę. Słuchajcie, jest tak pięknie. Po prostu góry i do tego jeszcze molo. Ach. Cudnie, po prostu taki widok jak z jakiejś pocztówki. Ja wam jeszcze pokażę, tam są domki. Tak naprawdę tam jest taka marina i kawałeczek dalej się jedzie, dojeżdża się do tego słynnego takiego mostu, łączącego właśnie wyspę z Bangor. I tutaj są dwie drogi, bo właśnie można albo tym mostem przyjechać, albo kawałeczek dalej tą drogą, którą my jechaliśmy już na Holyhead. Także jeszcze tutaj chwilka, słuchajcie. I niestety będziemy musieli uciekać. Nic tu nie potrzeba dodawać, po prostu jest idealnie. Mamy jeszcze kawkę na wynos, Pumpkin Spice Latte. Słuchajcie, miejscowość jest bardzo urokliwa. Tak naprawdę to jest jedna taka uliczka, w której są sklepiki, jakieś puby, ryby. Także fajnie jest tutaj się zatrzymać. Jak coś potrzebujecie, na pewno znajdziecie wszystko. No ryba to już jest kolejna, którą widzimy. Ale my na razie odpuszczamy jedzenie. Może gdzieś dalej się zatrzymamy i będziemy gdzieś dalej sobie jeszcze coś jedli. Na razie jedziemy w kierunku latarni. Ale sztorm, co? Tutaj, żeby wjechać 3,50 zapłaciliśmy, pan stoi i kasuje. Można sobie przejść, ale ile było? 0,7 mili, tak? Także kawałek. Ale tak nie mamy zbytnio czasu. Ale zobaczcie jak tu jest. Jeszcze zaczął też teraz padać ze śniegiem. Ale jest tutaj niesamowicie. I ta słynna latarnia. Słuchajcie, jesteśmy w miejscu, o którym marzyłam, żeby przyjechać i zobaczyć. Chwilowo tutaj nie wieje, ale zapewne jak przejdę tylko kawałeczek w bok, będzie wiało, więc jak się odwrócę, to już po prostu będziecie słyszeć muzyczkę. Pięknie, cudnie. Dobra, słuchajcie, musieliśmy już wrócić do auta, bo strasznie tutaj wieje. A tym bardziej nie da rady nic powiedzieć. Także latarnia tutaj jest naprawdę fajnym miejscem. No nie, i się śmiejemy, że podczas tego wyjazdu nie widzieliśmy tak dużo latarni jak wszędzie. Bo kilkanaście już tutaj było, co prawda mniejszych, większych, ale trochę było. A tutaj ta latarnia jest taka symboliczna, bo ona tutaj jest bardzo niebezpieczne wejście do tej cieśniny. I dlatego ona została wybudowana w XIX wieku, żeby ostrzegać tutaj żeglarzy, bo naprawdę widocznie jakiś jest tutaj teren taki, który zresztą tak fajnie widać, bo to może tak tutaj wchodzi, tam z drugiej strony kolejne fale napływają, tak nie wiem, czy tak to dobrze widać i dopiero się robi taki tam węższe przejście. No pod samo to miasteczko, w którym byliśmy. Zresztą jak jechaliśmy, to tak było widać dużo fajnych, takich ciekawych budowli. Tak jakby jakieś stare fabryki, prawda? Zresztą słuchajcie, tam po drugiej stronie
tak za tymi domami, jak są te górki, no oczywiście tam jest laludno, to na pewno. No nie wiem, jak się mówi poprawnie, chlaludno, mniejsza z tym. To tam jest właśnie jeszcze ten zamek, o którym wam mówiłam i ten zamek też miał właśnie ma swoją plażę. Tylko myśmy na tej plaży nie byli. Myśmy tam nie doszli do tej plaży. Już nie mieliśmy tyle czasu. Ale tam można było zejść niżej. Cały ten teren. Także na pewno, słuchajcie, jak będziecie tutaj planować wyjazd, to jest to punkt, do którego warto dotrzeć. A my teraz idziemy już na naszą ostatnią atrakcję. Mam nadzieję, że uda nam się tam dotrzeć spokojnie. Tutaj właśnie na wyspie. Także jeszcze jedna ciekawa miejscówka. Jesteśmy, słuchajcie, ostatni punkt zakończający naszą przygodę na wyspie. Jesteśmy pod miejscowości oczywiście z najdłuższą nazwą. Zaraz wam tutaj pokażę, jest to stacja kolejowa. Tutaj pociąg właśnie też odjeżdża, także zaczęło strasznie padać, ale bardzo się cieszę, że tutaj dojechaliśmy, bo to jest tak naprawdę rzut beretem od Bangor, a i tak musimy wrócić na most. Tu mamy takie shopping center. Ja oczywiście nazwy nie wymówię, nawet się nie odważę. Wam tutaj wstawię napis z dokładną, pełną nazwą i co ona oznacza, bo naprawdę to jest bardzo śmieszna historia, którą sobie wymyślił tutaj szewc. Tak mówi tutaj lokalna legenda, że chciał po prostu przyciągnąć tutaj turystów, przyciągnąć kolej i wymyślił sobie właśnie taką nazwę. Banalna nazwa, która zrobiła marketing w XIX wieku. Coś niesamowitego, bo do tej pory działa i tak jak widzicie, parking jest tutaj full, dużo osób przyjeżdża, do tego jeszcze mówię, jest takie małe centrum, zaraz do niego wejdziemy i zobaczymy, co fajnego jeszcze mają. A słuchajcie, nie jest ciemno, jest dopiero godzina przed 16, ale po prostu takie chmury naszły, jak tutaj jechaliśmy, to zaczęło tak padać. Tu mamy farm shop, może sobie coś jeszcze na drogę kupimy. No i tak jak widzicie, dużo walijskich atrakcji i znak z informacją, jak daleko jest wszędzie. Czyli można powiedzieć tak jak w Land's End, tak samo. Tylko nie ma fotografa, który zrobi zdjęcie. O, Warszawa, 1051. Dobre, co? Hongkong. 6680. Tokio. Teraz pozdrawiam Maxa w Tokio. 5923. Fajnie, słuchajcie. Czyli to mamy takie duże centrum ze wszystkim. Wow, super. Tutaj, słuchajcie, takich walijskich rzeczy. Nawet są dużo poprzeceniane. Także co nieco można wybrać. Jak ktoś lubi. Na pewno warto. No powiem wam, że takie zbiorowisko wszystkich rzeczy, więc tu akurat alkohol, sery, cukierki, inne pamiątki. No dużo fajnych rzeczy, dużo. Ja idę poszukać chłopców. Zakończamy w takim razie nasz pobyt tutaj. Tak, koszulek jest dużo. Fajnych rzeczy, coś sobie tutaj jeszcze pewnie wybierzemy. Patrzcie, mamy nawet fajne magnesiki tutaj na pamiątkę, ale szukamy dokładnie tego z nazwą, żeby wysłać dzieciakom. Także dziękuję ślicznie, że byliście z nami, że mam nadzieję, że wam się podobało, że znowu pokazałam wam piękną Walię, bo naprawdę jest super, chociaż tak naprawdę mam mieszane uczucia, czy wolę Walię, czy Kumbrię. To jeszcze wszystko przed nami. Także dzięki śliczne, do zobaczenia. Myślę, że teraz już z kolejnego pięknego miejsca, a być może gdzieś jeszcze w okolicach tutaj. Różnie bywa. Także dzięki śliczne, do zobaczenia już wkrótce. Dajcie kciuka, jeżeli wam się podobało. Jeżeli nie, to też dajcie kciuka, nieważne. No i oczywiście do zobaczenia już wkrótce. Pozdrawiam was i życzę wam pięknego, cudownego roku 2026.